Siemanko, chciałbym przygotować cykl poradników na temat rękodzieła, czyli jak wyceniać, jak prowadzić działalność, jakie są koszty. Jeśli ktoś dopiero chciałby zacząć, no to myślę, że będą to dla niego przydatne informacje. A dzisiaj zajmiemy się pierwszą częścią, czyli wyceną rękodzieła. Ogólnie sama wycena kosztów będzie też zależna w głównej mierze od tego, jak prowadzimy własną sprzedaż oraz jak tworzymy nasze wyroby. Inaczej te koszty będą wyglądały w przypadku robienia dużych rzeczy, w przypadku mniejszych, a jeszcze inaczej będzie, jeśli będziemy robili wszystko według naszego uznania i sprzedawali własne gotowe projekty, zamiast realizować konkretne zamówienia klientów. No i teraz weźmy przykładowo materiał taki jak skórę. Zamawiając skórę, ona nigdy nie ma idealnego kształtu, nie jest idealny prostokątem ani kwadratem. Nawet jeśli zamawiamy tak zwany szczupak, czyli taką najbardziej cenną część skóry, najbardziej taki wartościowy element wykrojony z całego błamu, teoretycznie ta skóra jest najbardziej praktyczna, bo powinniśmy ją zużywać w całości, ale też właśnie w zależności jakie wyroby robimy i w jakim gatunku daną skórę kupujemy, nawet w pierwszym gatunku ta skóra będzie miała jakieś wady minimalne, więc jeśli zależy nam na takich produktach całkowicie idealnych, no to będziemy musieli dostosować się do tej skóry, która jest. No i wytniemy na przykład mniej elementów, będziemy mieli większy odpad, więc to jakby znowu nam wyznacza styl prowadzenia firmy i musimy to dostosować do końcowej ceny. Przykładowo mam tutaj skórę 2 mm juchtową w pierwszym gatunku. No mogę przyznać, że skóra jest naprawdę fajnej jakości. Ma ona, jak widać, delikatne wady, czyli takie przebarwienia. Więc jeśli ja na przykład wykonuję swoje wyroby, gdzie wykańczam je tą czarną pastą, no to mogę sobie pozwolić na to, żeby zużyć tą skórę bez uszczerbku, ale jeśli ktoś na przykład robi swoje wyroby w taki sposób, że tego nie może być widać, no to ma tutaj już spory odpad i ewentualnie wchodzi w grę albo wymiana skóry, albo po prostu musimy wyciąć ten element. Tutaj jest kolejna sytuacja, jeśli wykonujemy małe wyroby, na przykład portfele, jakieś różnego rodzaju etui, no to z takiej skóry mamy większe pole do manewru, żeby dostosować te elementy i odpowiednio je poukładać na całym błamie. Jeśli wycinamy większe elementy, no to może być tak, że z takiego kawałka wytniemy na przykład jeden. Więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę w kalkulacji. Ja zazwyczaj robię tak, że jeśli skóra już jest u mnie, no to staram się ją przejrzeć, wiem mniej więcej co będę z niej robił. No i muszę sobie pozaznaczać wszystkie elementy, które będą do wycięcia. Można to po prostu przeciąć nożem na wylot, czy zrobić jakieś dziury. Wszystkie jakieś wady, które nie będą się nadawały, najlepiej jest to zaznaczyć już teraz. Później może nie być czasu, możemy nie pamiętać o tym, przyłożymy szablon, odrysujemy, a później się okaże, że od spodu, od strony mizdry była jakaś wada. Więc najlepiej jest to zrobić już teraz. Dodatkowo skóra składa się też z różnych części, czyli ma boki, jakieś inne elementy, które nie nadają się na dany wyrób, więc to wszystko idzie także do wycięcia. Te boczne elementy są zazwyczaj dużo bardziej elastyczne, bardziej takie rozlazłe, więc jeśli zależy nam na takiej części skóry, która jest doskonała, no to niestety te elementy też są jakby odpadem podczas naszej pracy. Przy samych tkaninach sytuacja wygląda już inaczej. Powiedzmy, że tkanina ma 1,60 m szerokości. Czy to jest na przykład Sky, no to w przypadku Skyu bywa tutaj na bocznej części wzdłuż tkaniny jakaś delikatna perforacja. Czy ten Sky nie jest dolany do samego brzegu, wystaje podkład, więc musimy też wziąć to pod uwagę,
że mamy na całej długości jakiś konkretny odpad. Ja na przykład, wyceniając główny materiał, czy to tkaninę, czy skórę, stosuję taki swój system kwadracików, można to tak nazwać. Więc wyceniam na podstawie takiego kwadracika 10 na 10 cm. Więc przyjmijmy teraz, że ta skóra, którą pokazywałem przed chwilą, ma metr kwadratowy i kosztowała mnie 170 zł za metr kwadratowy. Do tej ceny oczywiście wysyłka 30 zł. To jest taka średnia cena, 30 lub więcej. Muszę te wszystkie koszty uwzględnić razem, czyli metr kwadratowy skóry łącznie kosztował mnie 200 zł. No a w metrze kwadratowym skóry, oczywiście ta skóra nie jest nigdy w kwadracie ani w prostokącie, ale w takim elemencie metr na metr mieści się 100 takich kwadracików 10 na 10. Tu jest 10, tu jest 10 i reszta wypełnia się, więc mamy 100 takich małych elementów. Więc teraz jeden taki kwadracik kosztuje mnie realnie 2 zł. To nie jest jeszcze cena, którą uwzględniam w wycenie swojego wyrobu, ponieważ w zależności jakie rzeczy robię, jeśli robię jakieś małe elementy typu portfele, etui, jakieś card holdery, paski do zegarków, no to z tego elementu jestem w stanie dużo więcej rzeczy wyciąć, nawet uwzględniając ten odpad, o którym wcześniej wspominałem, czyli jakieś przeróżne wady skóry, przecienienia, boki, które muszę odciąć. Więc teraz w zależności właśnie co wykonuję, no to tą cenę muszę pomnożyć razy ileś. Zazwyczaj robiłem to razy 2, razy 3, więc tutaj tą cenę musimy zrobić razy jakąś tam wartość, więc przy wycenie realnie ten jeden kwadracik, ta powierzchnia, którą będę zużywał na dany wyrób, będzie kosztowała 4-6 zł. Jeśli na przykład wykonujemy duże elementy z tej skóry, którą pokazywałem, powiedzmy, że chcemy wykonać szoperkę, no to z tego kawałka skóry, który pokazywałem, będziemy w stanie raczej wyciąć jedną sztukę. Więc odpad z tej skóry będzie bardzo duży i jeśli my przyjmiemy na materiał zbyt mało, no to po prostu nie będziemy w stanie kupić za te pieniądze kolejnego kawałka skóry. Więc to musi się jakby wszystko równać albo być nawet z naddatkiem dla nas, żebyśmy mogli powiększać swój zasób materiałów, kupować nowe skóry bez ciągłej inwestycji i wkładania prywatnych pieniędzy do firmy, żeby ciągle inwestować, ale żeby korzystać też z tych pieniędzy, które nam się obracają podczas sprzedaży. Więc to jest taka jakby podstawowa wartość. Trzeba to uwzględnić w zależności jakie wyroby robimy. Podobnie wygląda na przykład przy tkaninach. Jeśli tkanina ma na szerokości 160 cm, to oczywiście tutaj po boku jest gdzieś jakiś odpad, czy to jest ta perforacja, o której wspominałem, czy skaj nie jest dolany do samego końca, czy są po prostu jakieś frędzle, w zależności jaką tkaninę kupujemy. Też trzeba uwzględnić, że powiedzmy odpada nam po 5 cm z każdej strony lub po 10. Nie ma co tutaj przy tych wyliczeniach się rozdrabniać na jakieś dokładne wartości. Lepiej więcej odjąć. Ta cena wyjdzie nam trochę wyższa przy wycenie, no i po prostu więcej pieniędzy nam wróci po sprzedaży na nowy materiał. Więc powiedzmy, że tak realnie z tych 160 cm zostaje nam 140 cm do użytku na nasze wyroby. I podobnie ten kawałek tkaniny, który ma metr bieżący i 140 cm szerokości, składa się ze 140 kawałków 10 na 10.
No i tu ponownie tą cenę, którą zapłaciliśmy za metr bieżący, dzielimy przez ilość, no i otrzymujemy jakąś tą podstawową wartość, którą ponownie musimy przemnożyć razy ileś. Tutaj przy tkaninie akurat nie ma takiego problemu jak przy skórze, że mamy na powierzchni jakieś uszkodzenia, coś musimy wyciąć ze środka. Mamy już jakby pełną powierzchnię do wykorzystania i powstaje nam tylko odpad po wycinaniu elementów. No i jeśli tkanina kosztowała 30 zł za metr bieżący, no to dzielimy to przez 140 sztuk, no i ten kawałek tam ileś kosztuje. Warto jeszcze przed końcowym takim przyjęciem danej ceny za konkretny kwadrat mniej więcej sobie sprawdzić, ile tak realnie z tej skóry nam wyjdzie elementów. To później z doświadczeniem jakby dużo szybciej się robi, albo znamy już mniej więcej, ile co powinno kosztować, jak zobaczymy skórę, jaką wartość powinien mieć ten mały element. No i na tej podstawie będziemy wyliczać. Powiedzmy, że chcemy zrobić takie etui na okulary, no i będzie nam potrzebny kawałek, który będzie miał 20 cm na 30 cm. No i w tym kawałku mieści się po prostu 6 takich elementów 10 na 10. No i my, wiedząc, że jeden taki kawałek wcześniej wyliczony kosztuje 6 zł, no to wiemy, że musimy tutaj uwzględnić w tej cenie 36 zł na samą skórę. Nie uwzględniam tutaj w tym całym elemencie jakichś wycinków, bo ta bryła nie jest idealnie prostokątna. Po prostu cały obrys taki kanciasty i żeby ten wykrój wchodził w cały ten obrys. Będzie to dla nas na plus. Nie musimy oczywiście ze skóry wycinać takiego prostokąta i dopiero wycinać konkretny wzór. Możemy to zrobić ze skóry. Jeśli robimy to umiejętnie, to naprawdę możemy bardzo składnie poukładać te wszystkie szablony, żeby był jak najmniejszy odpad. Teraz, widząc tą kwotę, jesteśmy w stanie realnie stwierdzić, czy ta skóra nam się zwróci. Powierzchniowo możemy na oko sprawdzić, ile nam takich etui by weszło. No tutaj można było powiedzieć, że potrzebujemy z 5-6 sztuk, żeby ta skóra o wartości 200 zł nam się zwróciła. No na pewno jesteśmy w stanie wyciąć z tamtego kawałka 6 takich etui, na pewno dużo więcej, ale te minimum 6 jesteśmy w stanie z tego zrobić. No i to jest też dla nas takie bezpieczeństwo, ja przynajmniej tak robiłem, miałem spokojną głowę, że jakbym się pomylił, coś by mi nie wyszło, no to po prostu nie stracę na tym zamówieniu, no bo mogę wyciąć kolejny kawałek i ponownie zrobić wszystko od początku. Klient otrzyma swój obiecany produkt, ja zarobię tyle, ile miałem zarobić początkowo, a nie będę stratny na materiale. No i oczywiście do tego materiału dochodzą inne elementy, takie jak jakieś nity, napy, zatrzaski, karabinczyki, inne okucia. Jeśli chodzi o te inne elementy, to tutaj już nie robię jakichś mnożeń razy 2, razy 3, tylko powiedzmy, że zamawiam paczkę karabinczyków 100 sztuk. Każdy kosztuje 2 zł. To jest 200 zł za karabinczyki plus wysyłka, powiedzmy 2 dychy, czyli to jest 220 zł na 100 sztuk. Czyli jedna sztuka kosztuje mnie 2,20. No ale to też nie jest takie jednoznaczne, no bo jak wiadomo, ceny cały czas idą w górę, zwłaszcza w ostatnich czasach. Jeśli robimy tego dość mało i zużywamy ten materiał dość wolno, no to może być tak, że jeśli przyjmiemy tą kwotę, to za pół roku na przykład zamiast 100 karabinczyków będziemy w stanie kupić, jeśli nam się one zwrócą, 80 sztuk. No i tutaj się pojawia pytanie, czy to jest dobra polityka, że będę dokładał cały czas, czy jednak warto tutaj cokolwiek dorzucić do tej kwoty, tak żebym miał jakiś ewentualny zapas na zmieniające się ceny. Najlepiej by było tak, żebym mógł cały czas podczas realizacji zamówień, jeśli te pieniądze za materiały mi się zwracają, mógł kupić taką samą lub większą ilość materiału.
Więc można tu na przykład dorzucić jakiś konkretny procent, nie wiem, 10, 20, 30% do ceny, tak żeby mieć ten zapas na zakup kolejnego materiału. Na dzisiaj to by było już wszystko. Dzisiaj poruszyliśmy temat samych kosztów. W następnym filmie zajmiemy się zyskiem na poszczególnych rzeczach, więc zapraszam Was na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć!